Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, 17 dzień stycznia 2023 roku. Imieniny obchodzą Sulpicja i Rosława. W Gdańsku 4 stopnie Celsjusza, deszcz. Blok BTC numer 772355. Cena KNG 3,39 USDT. Cena cash 300, prawie 317 KNG, co oznacza, że jeden cash jest warty 4,5 tysiąca złotych, a to znowuż oznacza, że Kanga jest wyceniana na ponad 116 milionów złotych. To jest kwadrans z Kangą numer 131. Moi drodzy, subskrybujcie, dodawajcie łapki, piszcie komentarze, to jest dla nas wybitnie ważne. Przecież wiecie, że walka jest niesymetryczna. Potrzebujemy waszego wsparcia. Dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, dlaczego Taboret ma depresję? Nie wiem. Bo nie ma oparcia. Co się dzieje? Kwadrat Kango 132. 132. Nie 131. Kurczę, wybacz. No, okej. Co się dzieje w świecie krypto? To ja zapytam inaczej. Powiedz mi, pułapka na byk. Chyba nie. Okej, Łukasz, ciebie widzę. O, też cię widzę. Dobra, jesteśmy. Proszę napiszcie w komentarzu, czy mamy tutaj małe chochliki techniczne. Jak widać, nie wszystko zawsze nam sprzyja. Jakie było twoje pytanie, Łukasz? No, czy to jest pułapka na byki, czy jednak prawdziwe wzrosty? No, mam nadzieję, że to są prawdziwe wzrosty. No, była taka ankieta na pod jednym z tweetów. Odpowiedziało kilkanaście tysięcy osób i generalnie pół na pół. I nie wiadomo, nie? To jest faktycznie taka sytuacja na rynku jest w tej chwili bardzo, bardzo radosna. Mieliśmy bardzo gwałtowne wzrosty. Tydzień temu, jak się widzieliśmy i mówiłem, że no to tutaj taki większy kanał, jak przebije 18, to na pewno będą już wzrosty, a tu mamy 21. No i co, nie? Kojarzysz takiego człowieka Jim Cramer? To jest amerykański prezenter telewizyjny, który jest antybitcoinowy, antykryptowalutowy. Powiedział kupować bitcoina? Nie, on powiedział, słuchajcie, pozbywajmy się, bo to jest najgorsza rzecz, jaka tylko może być, kryptowaluty, i powiedział zaraz po jego wypowiedzi poszła ściana do góry, no nie? CZ tutaj troluje w tej chwili Jima Cramera, nabijając się z niego, mówiąc o efekcie Cramera, to znaczy, jeżeli Cramer mówi, żeby sprzedawać kryptowaluty, to znaczy kupować. Tak. No, tutaj widzę, że już się pojawił taki komentarz. Faktycznie wydaje mi się, że mamy raczej do czynienia z pewną pompą na rynku, wywołaną tylko po to, żeby DCG mogło się trochę dokapitalizować. Ale to jest głębszy temat, dużo by o tym mówić. Generalnie w tej chwili mowa o jakiejkolwiek analizie jest trudna. Ja skłaniam się ku tezie, że faktycznie mamy wzrosty. To myślę, że będą spadki jeszcze, oczywiście będzie korekta, bo nie może być tak, że zawsze cały czas rośnie, natomiast myślę, że to już jest początek wzrostów. Widziałem w ogóle bardzo fajny wykres taki rocznych świec. Nie tam godzinnych, dniowych, tylko rocznych. To generalnie od początku było tak, zielone, 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 czerwone, zielone, 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 czerwone, zielone, 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 czerwone. Czyli 3 zielone, jeden czerwony. No i my jesteśmy za czerwonym. Czyli teraz 3 zielone. Teraz 3 zielone przed nami. Mam taką nadzieję, zobaczymy jak będzie. Zgodnie z cyklicznością Bitcoina faktycznie możemy mówić o wzrostach. Znam parę osób, które mówiło mi nawet tak, no do tej pory się nie mylili, więc mogę powiedzieć, że są godni zaufania, natomiast oni mówią 60 000 na koniec marca. Ja powiem tak, nie wiem, skąd w ogóle można takie prognozy brać. Jaką trzeba mieć wiedzę, żeby... Jaką wyobraźnię. Jaką wyobraźnię. Ale nie, bo może będzie to 60 000, czy te 60 000, ale... Będzie. Będzie. Tylko czego? Dolarów 60 000 dolarów. Nie, no bo... No ale jasne, ja... Po prostu wierzę w to, że Bitcoin jest ciągle królem i musiało się odbić. Czy to jest początek hossy? Zobaczymy. No, zobaczymy, bo najlepsze jest to, że 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu, jakbyśmy przesłuchali wszystkie podcasty kryptowalutowe, to były w minorowych nastrojach. Tak, do 10, do 8. Nie? Tak.
No ale słuchaj, Larry Fink, nie wiem, czy kojarzysz pana? Nie. Larry Fink, taki tam dyrektor wykonawczy, czyli CEO BlackRock, nie wiem, taka mała firmka. No. To słuchaj, ostatnio na CNBC chyba, w CNBC występował, to bardziej byczego nastawienia w kierunku krypto, to nie potrafiłbym sobie wyobrazić. Jego entuzjazm, jak mówił o tokenizacji, o tym, że tokenizacja firm, ludzie będą mogli głosować, będzie wiadomo kto jak głosuje, nie będzie można tego zafałszować i w ogóle Bitcoin, i Ether, tak. I w ogóle po prostu, no ja nie mogę, co się stało temu gościowi? No, teraz oczywiście, no właśnie, sam jestem ciekaw, co się będzie działo, no bo tradycyjnie będę chciał z tobą porozmawiać też trochę o teoriach spiskowych. Pamiętasz, jak mówiliśmy o tym, że po upadku FTX-a Binance zwiększył swoje depozyty w bardzo istotny sposób. Oto okazuje się, że teraz jest odpływ środków z Binance'a. Różne statystyki, ale podobno przez ostatnie 2 miesiące Binance stracił 25% swoich depozytów, wszystkich. Tak, no miał w pewnym momencie, był taki przecież run na Binance, bardzo dużo wypłacono. Myślę, że stracił to, co zyskał w czasie FTX-a. Może nawet więcej. No i później pojawia się Huobi. I z jednej strony mamy strasznie dziwne sytuacje, ataki różnych urzędów na różne instytucje kryptowalutowe, zresztą nie tylko w Stanach, w Polsce również, a z drugiej strony widzimy, że byki się aktywują. I czy to jest po prostu jakieś takie siłowanie? O co chodzi? I idąc jeszcze dalej, nie wiem, czy słyszałeś, że Bloomberg napisał ostatnio, że Binance USD, czyli BUSD, nie jest do końca zabezpieczonym stablecoinem. Żeby być precyzyjnym, tam był taki komunikat, że zdarzały się takie momenty, że nie nadążano z tym, żeby robić to zabezpieczenie, że dochodziło do DPEG-a, co ujawniono dopiero po jakimś czasie. CZ, zgodnie z moją wiedzą, albo ktoś, kto reprezentuje Binance, potwierdził to, ale podobno teraz wszystko jest ok. I uwaga, w ubiegłym tygodniu Forbes wrzuca informację, że z Binance'a również wychodzi bardzo dużo środków i że w ogóle cała podaż BUSD również spadła. Tak strasznie mnie to zastanawia, że mainstreamowe pisma tak naprawdę, czy serwisy atakują. Jednocześnie dziwne zachowanie SEC-u, o czym mówiliśmy podczas naszego ostatniego Kanga No Comment. Przypomnijmy, że o co SEC posądził Genesis i... Znaczy handlują security, papierami wartościowymi bez odpowiedniej zgody. Tak, a jeden z nich miał... 19 miesięcy spędził na tym, żeby swój biznes dostosować do wymogów SEC-u. No właśnie. Co się dzieje, Łukasz? Nie wiem. Jest naprawdę nerwowo. Ja myślę, że z jednej strony mamy do czynienia z takim typowym urzędniczym zachowaniem. Pamiętaj, że urzędnik atakując ciebie niczym nie ryzykuje. Tak. Natomiast nie atakując ciebie ryzykuje dużo, bo jeżeli się okaże, że byłeś oszustem, to ma przerąbane, a jak ciebie zaatakuje, to nikt go nie będzie nigdy po sądach ciągał, jeżeli się okażesz uczciwym człowiekiem, wtedy powie, no widzicie, sprawdziłem, były podejrzenia, proszę bardzo, okazało się, że wszystko dobrze. Czyli urzędnik z definicji jest po prostu zły. On zawsze będzie działał na szkodę. Bo on nigdy, urzędnik, no jeszcze raz zobacz, jaką mamy sytuację. Jest urzędnik i jest firma. Tak. I teraz urzędnik nic nie zrobi, tak. To jeżeli się okaże, że firma jest zła, to dostanie po głowie urzędnik. Jeżeli firma okaże się dobra, nic urzędnikowi się nie stanie, oczywiście. Czyli mamy neutralne, negatywne. A teraz jeżeli urzędnik ciebie zaatakuje tą firmę, to czym ryzykuje? Jeżeli się okażesz nieuczciwy, ma plusa. Tak. Jeżeli się okażesz dobry, jeżeli okażesz się uczciwy, to ma neutralny. Obowiązki ustawy, wynikające z ustawy. Czyli ma plus neutral, więc generalnie jemu zawsze opłaca się ciebie zaatakować. Oczywiście pewną przeciwwagą byłoby to, gdyby urzędnicy odpowiadali swoim majątkiem za negatywne decyzje. Ta ustawa obowiązuje w Polsce od kilkunastu lat. Wiesz, ile razy została wykorzystana? Ten przepis o tym, że urzędnik odpowiada majątkiem? Obawiam się, że Rzymianie nie znali tej liczby. Tak, czyli zero razy.
Przez kilkanaście lat żaden urzędnik, słuchajcie, nie pomylił się. No, zgadza się. I tutaj Dolp również napisał jedną bardzo ważną rzecz. Jak to jest, że urzędnik zanim już informuje wszystkich o tym, że wszczął postępowanie, skoro nie wie, jaki będzie efekt tego postępowania. I czy urzędnik nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę może zdemolować czyjś, no nie chcę powiedzieć, że światopogląd, ale ja się zapytam w takim razie tego urzędnika, który wszczął postępowanie, czy przestał zdradzać swoją żonę? No właśnie, to jest dobre pytanie, chociaż myślę, że akurat ten, o którym myślisz, jest bardzo uczciwy. Ale ja bym chciał, żeby odpowiedział na to pytanie. No jasne. Łukasz. Dobra Łukasz, to zaraz wrócimy jeszcze do tego tematu. Tutaj pytanie... Do zdradzania? Do tego akurat myślę, że nie trzeba. Legendarny Zachar zapytał na samym początku, panowie, pierwsze pytanie, co się dzieje z Omega złotówkami. Kurs od wczoraj jest bardzo rozbieżny względem Tethera, na korzyść Tethera. Kupujcie Tethera. No właśnie, to jest ważne. Kupujcie Tethera, no bo dziękuję ci, Łukasz. Dobra. Jeszcze przeczytam kolejny jakiś ważny... To może zanim znajdziesz, to powiem, te wzrosty, które teraz miały miejsce, przyczyniły się, czy spowodowały pewien efekt domina. Mieliśmy największe likwidacje shortów, największe od 1,5 roku na $1 miliard shorty zostały zlikwidowane. $1 miliard. Co ciekawe, wiem, że konta Alamidy i FTX-a są bardzo bacznie obserwowane i oni właśnie stracili $40 milionów. No, to bardzo... Jednemu bardzo zawsze wiatr w oczy wieje, jak to niektórzy mówią. Piotr zadaje pytanie, panowie, witam i pytanie, czy planujecie zrobić na pozostałych tokenach coś w rodzaju autobonusa? Wiem, że nie ma takiego samego jak na KNG, ale żeby można było zrobić coś w rodzaju kapitalizacji odsetek. Nie możemy używać słowa kapitalizacja odsetek, bo zaraz ktoś powie, że wprowadzamy kogoś w błąd, ale jakbyś skomentował? Wiem, że odpowiedzieliśmy na to pytanie kilka razy, ale jeszcze raz. Stake Kangi jest wyjątkowy i tylko on będzie miał autobonus. Cała reszta stakingów będzie w klasycznej formie, czyli no, żeby zwiększyć swoje saldo stakingowe, trzeba po prostu się zalogować na Kangę i kliknąć 2 przyciski. Myślę, że to nie jest bardzo dużo. Nie chcemy po prostu, żebyście zapominali o nas. Taka codzienna wizyta zawsze się przydaje. Tak, jasne. No dokładnie. Inne pytanie od Piotra Mezgiera. Taka duża pompa, właściwie to nie jest pytanie, to jest komentarz. Taka duża pompa, ponad 20% na Bitcoinie. Nie ma możliwości, żeby było spowodowane czy spompowane przez ulicę, albo wieloryby skupiły dość sporo, albo instytucje weszły zbyt dużym kapitałem i poszła pompa. No właśnie, czekaj Łukasz, bo ja się ciebie o to nie zapytałem. Skąd ta pompa się wzięła? No, bardzo dobrze ktoś tutaj powiedział, ten komentarz, który przytoczyłeś, zdecydowanie zgadza się z moimi obserwacjami. To nie była ulica. Ulica w ten sposób nie spompowałaby Bitcoina, to zdecydowanie instytucje. Instytucje weszły w Bitcoina, co więcej, można powiedzieć, że te instytucje weszły w Bitcoina wraz z ogłoszeniem CPI, czyli tego indeksu inflacji. Tak? W Stanach jest zdecydowanie lepszy niż poprzednio i nawet jest lepszy niż się spodziewano. Z 7,2% spadła do 6,5%. Czy ten wskaźnik, bo nie chcę mówić, że to inflacja, tylko ten wskaźnik spadł, tak? Więc generalnie mogło to zachęcić instytucje do inwestowania w krypto. Co więcej, wydaje się, że coraz więcej inwestuje w Ethera. Bitcoin, owszem, jak najbardziej, no, dominacja Bitcoina się powiększyła, natomiast Ether staje się tym drugim elementem inwestycyjnej układanki, które są stosowane przez firmy i jestem przekonany, że ta pompka, która miała miejsce, to faktycznie jest spowodowane przez instytucje. No, słuchaj, to teraz może ja podam temat. No. Porozmawiajmy chwilkę o moim ulubieńcu, bardzo go lubię, nie sam, tak, ale blisko, Kevin O'Reilly, czyli on jest Shark, jak to się nazywało, ten program, w którym on występował? Shark Tank? Nie wiem, ale wiem, kto to jest Kevin O'Reilly. Tak, to jest taki inwestor, ten taki program, niech ktoś napisze w komentarzach, jak ten program się nazywał, kurczę, bo mi to teraz nie da spokoju. Ten
program, gdzie ludzie przychodzili, przedstawiali swoje pomysły i tam grupa inwestorów oceniała te pomysły i on był tym takim najbardziej medialnym inwestorem, takim ostrym, z wizerunkiem takiego, no, że bez ogródek ci powie w twarz wszystko. Dragon's Den to był jeden, a w Stanach to się nazywało Shark jakoś inaczej. Dobra. Shark Tank. Dzięki, Kuba. Tak, więc Shark Tank to był taki program. No i teraz zobacz, taki gościu, który jest zawodowym inwestorem. Tak. Jest osobą medialną, doskonale znaną, przedstawiającą siebie jako właśnie takiego twardego tough guy, nie? Taki gościu, który on tutaj inwestuje i on musi mieć 100% pewności, nie? Że 100% celnych strzałów. A tu się okazuje, że gościu miał płacone przez FTX-a, żeby być ich ambasadorem. I ja powiem tak, co innego, żeby była jasność, co innego jak Shaquille O'Neal mówi mi, że FTX jest dobrą giełdą. Tak. Zupełnie co innego jak Tom Bradley mówi mi o tym, że giełda jest świetna, czy Larry David, bo to są też osoby, które miały opłacone, żeby mówić dobrze o giełdzie FTX. A zupełnie co innego jak Kevin O'Reilly, inwestor, znany z tego, że jest inwestorem, znany z tego, że inwestuje w startupy, on mówi o tym, że FTX jest dobry. Oczywiście O'Reilly mówi, w ogóle bardzo mi się podoba, jak on powiedział, ile dostał pieniędzy. Wiesz, jak on powiedział? Dostałem... Kurczę, teraz nie pamiętam, nie zapisałem sobie tej kwoty, ale on powiedział, że dam sumę, powiedział, dostałem $15 milionów od FTX-a. No plus 3 na podatki. Dobrze. No. Tak naprawdę dostał, ale wiesz co mówi? On mówi, straciłem wszystko straciłem, wszystko jest warte zero. Wszystko jest warte zero, co mam, a potem się okazało, że on dostał, już sobie przypominam kwotę chyba, dostał $1 milion w akcjach FTX-a, w udziałach, 9 milionów w różnych krypto i 5 milionów dostał w gotówce. Znaczy wypłaty. Tak. Plus te 3 miliony na podatki. Stracił te 10. Więc jak on mówi, że on stracił wszystko i tak dalej, to jest nieprawda, bo dostał te 5 plus 3. Widziałem jego wystąpienie przed... To jest straszna sprawa, no nie? Przed kongresem. Dla mnie jest faktycznie facet stracił jakiekolwiek moje zaufanie. Uważam, że jest nieuczciwy po prostu, no. Teraz próbuję sobie przypomnieć nazwisko pewnej celebrytki, która w ubiegłym roku dostała od SEC-u dużą karę, to znaczy dlatego, że promowała jakiś projekt, amerykańska celebrytka, zaraz sobie przypomnę, promowała jakieś IEO, ale nie powiedziała o tym, że jest opłacana. Kardashian? Chyba tak. Tak, chyba Któraś z Kardashianek. Tak. Ona dostała jakby karę taką, że musiała zwrócić $1 milion, które dostała, zwrócić do SEC-u już dla jasności, czy tam, plus $250,000 grzywny i podobno zwrot nastąpił bez dyskusji. To znaczy stwierdzono, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie dla niej. Ona tak sama stwierdziła. A propos... dobra. Dobra, to chciałem wrócić do tego, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu. Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zbudowany wsparciem społeczności, które dostaliśmy. Naprawdę jestem zbudowany. Co więcej, nie znam w historii polskiego Twittera, pewnego urzędu, tak dużej aktywności społeczności, tak zaangażowanej. Być może jest to moment historyczny. Jestem przekonany, że ten urząd potraktuje te wpisy dokładnie tak, jak traktuje poważnie swoją misję. Rozumiem, ale myślę, że możemy powiedzieć dziękuję do wszystkich tych, którzy nas wspierali i którzy nas wspierają w tym momencie. W żadnej mierze nam to nie podcięło skrzydeł.
Oczywiście było, a powiem ci jedną rzecz, mówiono o nas wszędzie, no nie, tam w TVN-ie, w Polsacie i Marcin, dziękujemy za reklamę. Tak jest, Marcin mówi, że było mu bardzo przyjemnie, Marcin nasz programista, jechać z samochodem i Polska jedynka radiowa też wspomniała o Kandze, także no, coś się dzieje. Natomiast chciałem tylko dać taki komunikat, że nie poprzestajemy na tym. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, w ubiegłym tygodniu mamy pewną bardzo ważną strategię obronną i w naszym przekonaniu prezes urzędu przekroczył swoje kompetencje w sposób dość istotny, co zresztą udało nam się już w poniedziałek potwierdzić i mamy na to dowody. Tak, także no, działamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spójrzmy w newsy. Michael Saylor, to też jest nasz ulubieniec. Ja myślę sobie, że gdyby Bitcoin był warty $1, to tak bym mówił, że to jest najlepsza inwestycja. Myślałem, że chcesz napisać, że napisał do pewnego urzędu na Twitcie, że nie czuje się przez nas oszukany. Nie, to jeszcze nie ten moment. Natomiast on oczywiście mówi bardzo pozytywnie na temat Bitcoina, wspiera byki, mówi, że Bitcoin za 8 lat to już będzie nie tylko król kryptowalut, ale król w ogóle wszystkiego. Mówi, że to będzie oficjalne, może nie oficjalne, ale główne mainstreamowe store of value, czyli nośnik wartości. Chciałbym, żeby tak było. Podaję w ogóle bardzo ciekawe 3 argumenty. Nie mówię, że się z nimi zgadzam, tylko chcę je wymienić. Po pierwsze, mówi, że Bitcoin nie może się uchronić przed tym, że wielkie instytucje zaczną z niego korzystać. Po prostu. To będzie się działo. Myślę, że Ethereum może w tym pomóc oczywiście, no nie, że łatwiej będzie instytucjom inwestować w Ethereum, ale... Zgadzam się z tym, że jeżeli mamy jakieś dobre rozwiązanie i złe rozwiązanie, to dobre zawsze wygra. Tak. Dobre w sensie, nie chodzi o w sensie moralnym, tak, tylko poprawne, czyli jeżeli mamy pieniądz, który, to się mówi, że zły pieniądz wypiera dobry, tak. Ale tu nie chodzi o to, że on pokona ten dobry pieniądz, tylko że ludzie, którzy się może nie tyle orientują, tylko normalni ludzie, jak dostaną pieniądz prawdziwy i fałszywy albo powiedzmy ten mniej warty, ten gorszy, to najpierw wydadzą ten gorszy. Tak. A ten dobry zostawią sobie. I o to chodzi. Dokładnie. I myślę, że tutaj nie da się tego ominąć. Urzędy mogą próbować rzucać pewne kłody pod nogi, ale efekt i tak będzie taki, jak było w latach 70. czy 60. w Polsce. Nie wolno było handlować dolarami, nie można było posiadać dolarów, a i tak wszyscy dobrze wiedzieli, gdzie można kupić dolary i nikt tych bonów dolarowych, czyli tych pseudodolarów wypuszczonych przez polski rząd i tak nikt nie chciał kupować, wszyscy chcieli trzymać tylko dolary i to jest najlepszy dowód na to, że ten zły pieniądz wychodzi, a dobry zostawiamy sobie w domu. Nie? Tak jest. Drugi argument to jest sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna. O tym można dyskutować albo nie, no ale wiadomo rzeczą jest, że jak się skończy wojna, na co wszyscy liczymy i generalnie jak koniunktura zacznie się poprawiać, to na pewno to wzmacnia sytuację kryptowalutową. I uwaga, trzeci argument, jeżeli chodzi o Bitcoina, dość zaskakujący. To jest rozwój sieci Lightning. Wygląda na to, że Michael Saylor wierzy w to, że faktycznie Bitcoinem ludzie będą płacić. I to jest dla mnie zaskakujące, bo myślę, że to jest właśnie ta sytuacja, że Bitcoin będzie traktowany jako ten dobry pieniądz, więc z takiego obiegu powszechnego, drobnych rozliczeń będzie wyparty. Do tego będą wykorzystywane stablecoiny albo inne kryptowaluty, a Bitcoin będzie store of value. Natomiast z tego, co zrozumiałem, MicroStrategy w ogóle przygotowuje rozwiązania właśnie oparte o Lightning Network. No to skoro już poruszyłeś temat stablecoina, to może porozmawiajmy chwilkę o USDT. No jasne, masz jakieś newsy? Słuchaj, powiem tak, nie jest dobrze. Crypto.com przestało listować USDT w Kanadzie po tym, jak tamtejsza Komisja Papierów Wartościowych, ale tylko jednego okręgu, ale największego, Ontario, powiedziało, że USDT jest scamem i zakazało go w Kanadzie. No kurczę. No, taka informacja. A z drugiej strony, uwaga, mamy 82%, według Tethera oczywiście, 82% asetów
Jejku, asety to są aktywa. 82% aktywów Tethera to są ekstremalnie płynne aktywa. Ale i tak 10 miliardów dolarów wypłynęło z USDT. I czy USDT się do tego przyznaje teraz? Tak, do tego się przyznał, powiedział. No ale teraz powiem inaczej. Wiesz, ile bonds, treasury bills, to są po polsku obligacje skarbowe? Tak, obligacje skarbowe. Wiesz, ile obligacji skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych ma Tether? Nie. 40 miliardów. I sprawa jest na tyle ciekawa, że jakby Tether rzucił to na rynek, to nie byłoby dobrze. Nie byłoby dobrze, także to się robi sprawa dosyć poważna. No. Ciekawe. Trzeba być ostrożnym. Ciekawe w ogóle, ciekawa jest idea tego, że stablecoin zabezpiecza się na obligacjach skarbowych. Czy to nie jest po prostu założenie... Na emitencie. Przecież obligacje skarbowe to są obligacje emitenta twojego zabezpieczenia. No tak, znaczy rozumiem, że się zarabia na oprocentowaniu, które zawsze obligacje powinny być wyższe niż inflacja. Najczęściej mają taką konstrukcję, tak, że to jest inflacja plus... Pamiętaj, że z punktu widzenia Tethera inflacja nie istnieje. Ich inflacja nie interesuje. Nie, ale myślę o modelu zarabiania Tethera, firmy, że oni zarabiają na tym, że... Dostają procent. Dostają procent z tego, w co inwestują, a powinien inwestować tak naprawdę, żeby to było maksymalnie bezpieczne, no właśnie w obligacje skarbowe. Teraz tak sobie pomyślałem, może ma to sens. No bo zwróć uwagę, z ich punktu widzenia, jeżeli mają 100 miliardów dolarów środków i kupią za 100 miliardów dolarów obligacje skarbowe, to 100% oprocentowania jest ich zyskiem, bo inflacja ich nie interesuje. Inflacja ich nie dotyczy, no bo to jest to, co się dzieje, nie? Czyli jeżeli obligacje skarbowe są oprocentowane na 2%, tak, ja to rozumiem. Mają 2 miliardy dolarów rocznego zysku. No. Jak to jest, że Tether inwestował w inne rzeczy, no i co tak naprawdę się tam wydarzyło? Wiemy o tym, że nie widziałem żadnych nowych informacji prasowych, ale wiemy, że w Nowym Jorku, tak, toczy się postępowanie przeciwko Tetherowi amerykańskie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tether został wezwany chyba z pół roku temu do tego, żeby ujawnić swoje zabezpieczenia, ale nie teraz, tylko w ogóle historycznie, jak to wyglądało. Tak. No, zobaczymy. Dobra, może wyniki konkursu, co? Bo dobra. One są zaskakujące, tak. Jaka nagroda jest, powiedz? Ile było tych łapek w górę ostatnio? Zacznijmy od nagrody. Nagroda to jest 54,5 tokena KNG. Coś musimy z tym zrobić, bo to się jest 1000 zł, słuchaj. Bardzo dobrze. Przecież zależy na tym, żeby było dobrze. Natomiast po raz pierwszy od jakiegoś dłuższego czasu mamy do czynienia z kumulacją, bo nikt nie odgadł. I nawet nie był w ramach naszej ustalonej tolerancji. No tak, bo nikt nie zgadł, że będzie ponad 21. Także 54,5 przechodzi do kolejnej puli. To może oznaczać, że przyszłotygodniowa nagroda będzie rekordową nagrodą. No słuchajcie, tak, czyli piszemy #kwadrans z Kangą 133, podajemy cenę w dolarach. Pamiętajcie, żeby dać spację pomiędzy ceną a hashtagiem, bo nasz automat nie znajdzie. Nie ukrywamy, że to automatyzujemy, bo tych wpisów jest już po prostu za dużo. Ja bym powiedział, ciekawe, czy znajdzie się ktoś odważny i napisze 25. No ale to tylko takie moje gdybanie. No, zobaczymy. Ja właśnie zaglądam teraz jeszcze w swoje notatki. Słuchałem ostatnio bardzo ciekawego wystąpienia Brad Jones. To jest taki gościu z Teksasu. On był liderem czyli zarządzał nie organizacji, tylko takiego urzędu czy jednostki, która zarządzała gridem energetycznym w Teksasie.
Grid energetyczny w Teksasie, musimy mówić po polsku, czyli zapotrzebowaniem? Siecią. Zarządzała siecią energetyczną w Teksasie. W tym grid, okej. W tym sensie, to jest, że po prostu starali się balansować, żeby nie było dużo traconej energii. Ja mogę powiedzieć, że mam kolegę, który pracuje w elektrowni, właśnie jest osobą taką, która zarządza tą elektrownią od strony technicznej i muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa sprawa, zarządzanie siecią energetyczną, bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie, nietrywialne i coś, o czym w ogóle nie myślimy, no bo właśnie, nie, jak elektrownia produkuje 10 megawatów, a w tej chwili potrzeba 5, to co zrobić z tymi 5? No tak, elektrownie szczytowo-pompowe to są rozwiązania... Ale jak to przekierować, jak przesunąć, kto tą wajchę przesuwa, nie? Że teraz prąd płynie w tą stronę, a nie w tamtą. Ale on na wystąpieniu takim publicznym powiedział wprost, że kopanie Bitcoina było jednym z istotnych elementów zarządzania tą siecią energetyczną. I że to jest jedyny, mówi, taki w tej chwili znany sposób, który jest, on jest optymalny. No tak, dlatego, że tam, gdzie mamy nadwyżkę energii, od razu przekierowujemy na zasilanie koparek kopalni. I zdobywamy środki na to, żeby ewentualnie później odkupić energię skądinąd. Kopalnia ma pewną zaletę, bo teraz sobie przypomniałem o czymś innym, że w ogóle jakoś daleko odbiegając temat, ale huta, jak chce przerwać swoje działanie, to nie jest tak, że wyłączą piec i tyle. Oni chyba nad nim mogą tak wyłączać piec, to jest w ogóle proces to jest strasznie wielki długi. dramat, wyłączenie pieca. Tak samo jak chyba wyłączenie takiej normalnie działającej elektrowni. Właśnie, bo te piece hutnicze, przypomnę, nie wiem, czy wszyscy wiecie, to one są elektryczne. No właśnie. Natomiast wyłączenie i włączenie kopalni Bitcoina, to jak rozumiem wciśnięcie przycisku. Guzika. No właśnie. I tak. działa. Także super. Dobra, Łukasz, kilka ostatnich newsów, które ja tutaj mam zapisane. O DCG coś masz? O DCG nie mam. Tu może ty zaraz o tym porozmawiamy. Chciałem tylko powiedzieć, że ktoś zrobił pomiar wszystkich wyemitowanych tokenów i kryptowalut od 2014 roku. Jak myślisz, jaki procent z nich upadł albo przestał działać po prostu? 80%. 91%. 91, istotna część to oczywiście skamy, ale okazuje się, że dużo... Ale ilościowo czy wartościowo? Widziałem tę statystykę, jeżeli chodzi o wolumen. To czyli o wartość. Tak, wolumenowo. Były podane 4 powody. Jeden powód to jest taki, że IEO po prostu nie wyszło. Po prostu, czyli został wyemitowany token, ale IEO nie wyszło, tam od razu przestało działać. Druga rzecz, projekt działał, ale został porzucony. Trzecia scam i czwarta memy. To znaczy, że ktoś po prostu dla jaj zrobił sobie jakiś token, on przez jakiś czas żył i przestał. Na przykład Dogecoin. No Dogecoin to jest... No właśnie, a kiedy Dogecoin na Kanze? Wkrótce. Wkrótce? Chciałem powiedzieć bez komentarza. Bez komentarza, okej. No bo to od razu też będzie oznaczało, że i w kantorach. To powiedz coś o DCG. DCG. No tak, więc potwierdzone są informacje, że 3 miliardy DCG potrzebuje, żeby dofinansować Genesis, więc zaczyna się robić nerwowo. Faktycznie tych firm, które zaczynają jawnie mówić o tym, że pożyczyły do DCG środki, jest coraz więcej. Na przykład jedna z giełd Dutch, czyli to jest holenderska giełda, Bitwawa, przyznała się do tego, że znaczy według jej wyceny DCG ma w tej chwili problemy płynnościowe i oni też mówią o tym, że pożyczyli do DCG jakieś środki. No Cameron Winklevoss podtrzymuje swoje żądanie, żeby CEO DCG ustąpił, żeby odszedł. No a DCG sprzedaje $500 milionów swoich aktywów, a mówi się o tym, że będzie sprzedawało, będzie likwidowało może nawet 2 albo 3 razy tyle, właśnie żeby pozyskać kapitał. Robi to nawet wtedy, gdy musi to zrobić ze stratą, ale mówię o tym, bo to jest istotne dla rynku, bo praktycznie jakbyś wymienił jakiś projekt taki znany, kryptowalutowy, no weź wymień.
Podaj, jak pierwszy, co ci przyszedł do głowy, jakiś, no, może być nawet na Kanze, jakaś blockchain czy cokolwiek. Nie no, jestem zaskoczony, zaskoczyłeś mnie, nie lubię tak podawać. No, nie lubię. Polygon. Polygon, no DCG inwestowało, czy nie inwestowało? Czy ma aktywa No teraz spodziewam się, że ma. Już, oczywiście, ma. Coinbase. Algorand. Ma. Circle. Ma. XRP. Ma. Aha, czyli... Polkadot. Ma. Rozumiesz? Wszystko ma. I jeżeli oni będą musieli sprzedawać, zaczną likwidować te swoje aktywa, no to rynek na pewno nie pozostanie obojętny, no tak, coś się może zacząć dziać. Tylko, że, no tak, to oznacza, że będą znowuż korekty i spadki, jeżeli oni podejmą to swoje działanie, tylko to oznacza, że oni w przeszłości wydali pieniądze, których do końca nie mieli, tak? Pamiętaj, że te aktywa trochę wzrosły. No tak, ale ta zwyżka tych cen wzięła się stąd, że właśnie takie... firmy inwestowały, tak. Oczywiście. No, na pewno zaczynają wypływać bardzo ciekawe informacje, albo ja dopiero docieram do ciekawych informacji o Grayscale, czyli o głównej dojnej krowie DCG, bo DCG zarządza, znaczy jest właścicielem Grayscale, to jest tego wielkiego funduszu. Otóż dowiedziałem się, że za same wpłaty i wypłaty, operacje na blockchainie, tak. Grayscale pobiera $30 milionów miesięcznie. No tak. Rozumiem. Więc ciekawe, no tak. Ciekawe. Pojawia się pytanie, kiedy XRP na Kanze? No to mogę powiedzieć, że na razie nie mamy XRP na naszej shortliście. Tak, to jest, ale pojawiła się na longliście się pojawiło, oczywiście mamy, jest zapisana wśród tych kryptowalut, które chcielibyśmy mieć i powiedziałbym, że kurczę, nie, przecież myśmy ostatnio... Dobra. Nie, bo ona balansuje pomiędzy longlistą i shortlistą. Tak. Shortlista, powiedzmy sobie, to są 3 te grube krypto, które chcemy teraz prowadzić. Użyłem słowa grube, chodzi o to jedno z tych czołowych i XRP było dyskutowane, zobaczymy. Pytanie a propos konkursów, czy predykcja może być edytowana? Nie. Nie może być, właśnie o to chodzi. I ktoś inny zwrócił jeszcze uwagę, Tepe, ale z tego co widzę, to był jeden strzał z wczoraj, który powinien być poprawny. Ile jest czasu na oddanie głosu? 2 dni. 2 dni, czyli przyjmijmy do środu, do północy czasu UTC+1. Tak. Czyli naszego polskiego. Kiedy Monero, to jest też ciekawy temat, rozmawialiśmy o tym ostatnio, pytanie, jak bardzo chcemy drażnić innych, no nie, ale kiedy wystrzał KNG na dychę, nie komentujemy. Nie komentujemy tego, ale wierzymy, że tak. Okej, Łukasz, myślę, że możemy zakończyć chyba już to wydanie. 3. kwadrans dobiega końca, tak. Więc... Nasze wojenne okrzyki ja trochę zmieniłem w tej chwili, ale zacznij od swojego. Bitcoin ciągle królem, BTC. Okej, a ja mówię tak, używaj odważnie kangi i kryptowalut, w skrócie Łokik. Życzę Ci wszystkiego dobrego, do zobaczenia gdzieś tam niedługo, a Was gorąco pozdrawiamy. Dzięki, hej. Cześć.